Cześć! Cześć. Artem z tej strony. I w tym filmie pokażę Ci, jaka deskorolka będzie najlepsza na początek Twojej przygody. Także bez zbędnego lecimy z tematem. Zanim zacznę, to jeżeli jesteś totalnie nowy w tym temacie i nie wiesz co i jak, to przedstawię Ci, jak droga potrafi być jazda na deskorolce. No to tak, jeżeli chodzi o dobry deck, czyli to na czym się stoi, to wydatek od jakichś 200 do 300 zł za egzemplarz. Dobre taraki to też koszt jakichś 200 do 300 zł lub nawet więcej w zależności od firmy. Ale w takiej cenie możesz być pewien, że to nie jest jakiś syf, który zaraz Ci się zepsuje. W każdym bądź razie mogę wymieniać każdą poszczególną część deskorolki, ale moim zdaniem to trochę nie ma sensu. Dlatego powiem Ci, że po prostu ten sport jest drogi, trzeba liczyć się z tym, że to wydatek rzędu jakichś 600, może 800 zł za set. Ogólnie sądzę, że każdy wie, jakie są zarobki w Polsce, bo nie należą do wysokich. Oczywiście biorąc pod uwagę osoby, które pracują za średnią krajową, a nie w jakichś dużych firmach lub korpo, gdyż wiadomo ile się tam zarabia. Korpo osoby to pewnie mają wyjebane, jak raz wydadzą swojemu dzieciakowi te kilkaset złotych. Rzecz jasna bez obrazy. Żadna praca nie hańbi. W sumie z roku na rok średnia krajowa rośnie, więc oby tak dalej. Ale przechodząc do sedna, to najlepsza decha na początek to... byle jaka. Naprawdę, nie żartuję. Przytoczę tutaj historię, jak to się zaczęło z moją deskorolką. Wszystko rozpoczęło się od tego, że pewnego dnia wracałem z Krakowa i ujrzałem wtedy grupkę skate'ów siedzących zaraz obok wejścia do galerii. Jeden akurat stał i robił jakiś trik. Wydaje mi się, że to był chyba kickflip czy coś takiego. Nie jestem pewien. Ale wiem, że to było coś z flipem. I wtedy powiedziałem do mamy: Mamo, jak chcę zacząć jeździć na deskorolce? I wtedy pojawił się u mnie ten promyk. Kilka miesięcy później pożyczyłem deskorolkę od kolegi. Była to zima, więc była straszna szaruga. I poszedłem się uczyć wtedy Oli zaraz obok szkoły. Mówiłem o tym w tym filmie. Dokładnie w tym miejscu, na tej kafelce, nauczyłem się pierwszy raz Oli. Nie była to jakaś super duper zajebista deska z górnej półki, tylko była to deska ze sportowego albo innego marketu. Bo nie miałem pewności, dlatego że jeszcze się na tym nie znałem. Potem jak udało mi się nauczyć Oli, no dosyć szybko się nauczyłem, oddałem mu ją, no niestety całą mokrą, bo wtedy jeszcze nie wiedziałem, że deski się nie myje pod prysznicem, no ale akurat kolega nie miał mi tego za złe. Kolejne miesiące później moi rodzice kupili mi wtedy pierwszą deskorolkę i była to właśnie ze sklepu sportowego, który już dzisiaj nie istnieje. Nazywała się ona jakoś Spokej czy coś takiego. Niestety już jej nie mam, bo ktoś z mojej rodziny ją wyrzucił, bo jeszcze nie rozumieli mojego sentymentu dla deskorolki. I tak właśnie wystartowała moja przygoda z deskorolką. Prawda jest taka, że na początek możesz kupić prawie każdą deskorolkę, byle żeby nie była to deskorolka z jakiegoś supermarketu, ponieważ w nich sprzedaje się naprawdę chujowe deski, które nie nadają się nawet dla początkujących. Wspomnę jeszcze o preferencjach dotyczących skate'ów, gdzie mówią o tym, że kup to, bo to jest dobre, albo kup tamto, bo to jest świetne. No ale kurwa mać! Skąd nowa osoba ma wiedzieć te gusta, skoro nigdy nie miała żadnej deskorolki? Fakty są takie, że gdy już ją zakupisz i zaczniesz jeździć, to z czasem nabierzesz większych umiejętności i właśnie gdy te preferencje nabierzesz, to wtedy będziesz chciał kupić coś lepszego. Jeśli takim jesteś, to odsyłam cię do tego materiału. I w tym filmie dowiesz się, jak kupić deskorolkę. Każdy, ale to każdy skate ma te gusta właśnie przeróżne. I gdy mówisz, że ta firma jest spoko, ją poleca, to inny może powiedzieć, że nie, gdyż mu się coś w niej nie spodobało. Ile ludzi, tyle opinii. Więc sam musisz zdecydować, jaką część do deskorolki chcesz zakupić, licząc się z tym, że możesz się bardzo rozczarować. No cóż, chyba więcej nie muszę mówić na ten temat. Oczywiście, jeżeli masz jakieś pytania, no to podziel się nimi w sekcji komentarzy. Kto wie, może masz jakąś historię, z którą chciałbyś się podzielić. Także to wszystko w tym filmie. Jeżeli Ci się spodobało, no to oczywiście zostaw srapeczkę w górę, a jeżeli nie, to w dół i napisz mi w komentarzu, co Ci się w tym filmie nie spodobało. Także to tyle, trzymajcie się, no i cześć!